W 2018 roku na subreddicie FNAF-a miał miejsce event Fangames at Freddy's. Ja organizowałem ten event. Chodziło o tworzenie fangame'a FNAF w ograniczonym czasie. Wtedy powstał też TIAF, Technical Issues at Freddy's. Nigdy nie słyszeliście o tej grze, nic dziwnego, została anulowana, zespół się posypał. Mój redesign kanału to właśnie TIAF. To lokacje i animatroniki zaanulowanego fangame'a. Dawno nie robiłem filmu o moim kanale. Były takie 3, mniej więcej na 3 rocznice kanału w 2016, 17, 18, potem już nic. Chciałem zrobić taki filmik po moim poprzednim redesignie, kiedy niebieskie tło zmieniło się w korytarz, ale byłem bardzo nieregularny i nie dałem rady. Dzisiaj nie ma żadnej rocznicy, dopiero w styczniu będzie, ale zrobiłem redesign i chciałem o tym powiedzieć. Obecny styl to Ponguj 5, jeśli wliczać wszystkie moje poprzednie redesigny. Dzisiaj powiem o kanale, o obecnych zmianach, o planach na przyszłość, ale chcę też opowiedzieć właśnie o TIAF, czym są te postacie. TIAF był robiony przez moich znajomych z Discorda i sam pomagałem w tym projekcie jako feedback. Nie robiłem dużo, byłem organizatorem Game Jama, choć nie miało to dużego znaczenia. Nie miałem wpływu na wynik, bo było tam ogólne głosowanie. TIAF to w dużej mierze 2D FNAF Free Roam. Lokacja podobna do FNAFa, ale tym razem trzeba wyjść z biura. Nocna zmiana polega na naprawie sprzętu w restauracji. Musimy wyjść i wykonać zadania, na przykład naprawić kamerę, wymienić czapeczki na stołach. Planowaliśmy zrobić z tego jakieś małe minigierki w różnych częściach całej lokacji. Oczywiście problemem były wrogie animatroniki, więc trzeba było się ukrywać. Do dyspozycji były kamery, które pozwalały ustalić ruch robotów. Ten ruch był stały. Ciągle poruszały się w taki sam sposób, co pozwalał nam znaleźć dziury, sposób na przejście między nimi. Jeśli zauważam cię i uciekniesz, ścieżka się zmieni, a ty tracisz czas na wycofanie się i poznanie nowej ścieżki robota, coś tego typu. To co teraz widzicie na ekranie to ostatni build tej gry. Nie ma tutaj zupełnie nic poza samym faktem, że możesz chodzić po lokacji. Chodzić w dosyć niewygodny sposób, bo nigdy tego nie dopracowaliśmy. AI jednego animatronika działa, on krąży po pizzerii, ale kiedy traficie na siebie, pojawia się tylko jedna cyferka na liczniku, 1 kill, ale to nic nie znaczy. Nie ma ani jednego renderu robota, nie widać go. Historia działa się w podobnym świecie do FNAFa, ale morderstwa nigdy nie miały tam miejsca. Firma dobrze się rozwijała przez lata i teraz jest dużą siecią. Safe roomy działają, zaczaskowe stroje działają i są bezpieczne do użycia. Firma nie ukrywa rzeczy pod dywan. Dopiero teraz, w 1993 roku, ma miejsce pierwsza zbrodnia, ginie 5 dzieci. William siedzi w więzieniu, bo go za coś złapali, chyba Mike był tutaj tym złym. Mało ważne. Animatroniki w tej lokacji to miks pomiędzy oldami i klasykami. Miał być 5 nocy i w każdej z nich miałeś naprawić jednego robota, a także zrobić inne, niezwiązane zadania. Musiałeś dosłownie zajść robota od tyłu, otworzyć mu drzwiczki na plecach i grzebać w środku. To muszą być szybkie naprawy, bo robot zaraz się odwróci i cię zaatakuje. Wiem, że Freddy miał takie drzwiczki wymodelowane, ale mam wcześniejszą wersję jego modelu. Nowsza wersja przepadła. Piątej nocy mieliśmy zająć się zaczaskowym strojem i niczym więcej. Chyba nie ustaliliśmy jego imienia. Mieliśmy go naprawić, ale kiedy wchodzimy do safe roomu, animatroniki stoją w drzwiach, nie możemy wyjść. Zaczaskowy Freddy jest nawiedzony tak samo jak reszta, ale nie może się poruszać, jest zepsuty, znajduje się w trybie stroju i zakończenia były 3. Duch jest na ciebie wściekły, więc kiedy naprawisz strój, robot złapie cię i zabije. Ale możesz zniszczyć ten strój jeszcze bardziej i wtedy przeżyjesz, a rano policja pomoże ci wyjść z lokacji. Freddy zostaje zamknięte. Tymczasem w dobrym zakończeniu przekonujemy zaczaskowego Freddy'ego, że nie jesteśmy zabójcą. Wtedy pomaga nam, zakładamy sprężynowy strój i jesteśmy nietykalni dla innych robotów. Tak wychodzimy z restauracji. Pomysł na to wszystko wydawał mi się dobry, dlatego to teraz opowiadam. Nie był wybitny, ale był to ciekawy remake historii FNAF. Gra została anulowana, bo zespół szybko stracił motywację, szybko dostaliśmy modeli i dawało mi to nadzieję, że ta gra rzeczywiście wyjdzie. Ale od tego momentu było tylko pod górkę, bo czat zamilkł, nikt nie renderował z organizacji i wszystko spadło na głowę jednej osoby. Inny problem był taki, że gra okazała się zbyt ambitna, wymagała masy renderów, każdy animatronik w każdym pokoju, w różnych pozach. Zadania w lokacji to następne modele, następne dużo renderów. Gdyby projekt został przywrócony, to gra powstałaby po prostu w 3D. Znacznie prostszy koncept, ale nie powstanie, bo jest zapomniany. To ja tutaj na siłę go wygrzebuję tylko po to, żeby o nim wspomnieć, a do lat nikt o nim nie pamięta. Model lokacji zrobił Matuson, a model animatroników Kowalski 298. Wszystko zostało porzucone i w pewnym momencie chyba tylko ja miałem te modele na komputerze, więc je wykorzystałem. Te animatroniki mogliście widzieć już wcześniej. Pojawiały się na plakatach na moim tle pod odcinkami. Plakaty miały zawsze jakieś bardzo uproszczone tła.
albo kradzione tła z FNAF Worlda. Teraz przeniosłem się do tej konkretnej lokacji i animatroniki będą miały większą rolę. Chcę ich trochę używać, bo są dla mnie wygodne. W poprzednim odcinku użyłem Bonniego, żeby pokazać różnicę między Shadow Bonnim a Shadow Freddym. Nie jestem modelerem, nie umiem jakoś porządnie używać Blendera, więc teraz powoli się uczę takiego minimum w temacie renderów i animacji. Nie oczekujcie nic wielkiego na moim kanale, jakieś proste rendery z całej lokacji, małe animacje planuję tutaj robić. Obecnie przez cały październik i listopad mam taki testowy okres tego redesignu, żebym mógł poznać swoje limity, nauczyć się korzystać z programu lepiej. Jak w tym będę się czuł dobrze, to będę robił więcej, więc to dopiero wyjdzie w praniu. Jestem w miarę zadowolony z tego, co do tej pory wyszło, ale oczywiście powoli planuję zmienić jeszcze więcej. Póki co siedzę w jednym korytarzu, na tym zostajemy, bo tylko ten kawałek wyciąłem z pełnego pliku. Rozrzucę go sobie na kawałki, dopiero potem będę myślał nad dodaniem następnych kadrów, pozamienianiem paru rzeczy. Na pewno chcę korzystać ze sceny, ale też chcę, żeby to było różnorodnie na filmach, nie tylko jeden korytarz. Kiedy zacząłem pierwsze korytarze, to spytałem na Twitterze jakieś proste fanarty, żeby je wrzucić w tło, żebyście mogli coś od siebie dodać do kanału. I teraz tak samo. Póki co większość rysunków pochodzi z faktycznego Tiafa, dlatego też proszę was o wasze rysunki. Nie musi być nic ambitnego, te rysunki będą miały taki rozmiar, jaki widzicie tutaj na odcinku, nie będą duże, szczegóły będą niepotrzebne. Ważne tylko, żeby to były wasze rysunki, proszę niczego nie kalkować, bo potem sam będę miał problemy. No i oczywiście niech to będą rysunki z FNAF-a. Jeśli podoba wam się ten pomysł, możecie mi wysłać coś przez maila albo przez Twittera, to czy tam będzie dobrze. Taki moment to zawsze dobry czas, żeby sobie powspominać. Były 4 wersje Fongaja i mam teraz 5 wersji Ponguja. Mam bardzo dużo rzeczy pozapisywanych na komputerze, bo lubię chomikować rzeczy. Nie mam prawie nic z Fongaja, bo mi się komputer kiedyś wykrzaczył. Właśnie wtedy zginął Fongaj na rzecz Ponguja. Śmiesznie się patrzę na moje pierwsze intro, gdzie był literalnie trailer FNAF 3 i dodany napis Fongaj. Wtedy używałem jeszcze Windows Movie Makera w ogóle. Miałem takie 3 fazy, najpierw robiłem wszystko bez żadnego ładu i składu, potem znalazłem cały ten koncept z kręcącym się tłem i były niebieskie lata aż do 2020, w którym pojawiły się korytarze. Ciekawostka, nie chciałem całkowicie porzucać tego kręcącego się tła i zrobiłem jego odświeżoną wersję na Ponguja 4. Używa trochę innych gimpowych filtrów niż poprzednie, ale ostatecznie nigdy nie pojawiło się to na kanale. Pojawia się tutaj po raz pierwszy. Raczej nie będę go już używał, chyba że znajdę jakieś konkretne miejsce na moim kanale. Nigdy nie zapomnę czasów, kiedy używałem fonta Hacked, fanowskiego odtworzenia fonta z Watch Dogsów. Znalazłem go, bo był zgliczowany, wydawał mi się fajny. Potem wszyscy zaczęli go używać. Książki FNAF używałem hack i wielokrotnie tłumaczyłem ludziom, że malutkie litery, które się tam pojawiają, to tylko część fonta. Było dużo teorii na ten temat, że niby coś tam jest ukryte, jakaś informacja nie jest. Po prostu mała litera nie ma tych bonusowych znaczków, a duża litera już ma. Podoba mi się to przejście z 2D do 3D. Trochę martwię się, że ten font jest taki prosty, sztywny, ale według mnie dobrze to wygląda. Myślałem nad jakimiś materiałami, żeby było bardziej unikalnie, ale ostatecznie nie miałem cierpliwości przyglądać YouTube'a i zatrzymałem się na czymś prostym. To jest mniej więcej świecący się tekst i tyle. Jest tutaj jasny kolor z niebieskim, co przypomina mi Anim Duda i mi pasuje. Przy moich obecnych umiejętnościach pewnie byłbym w stanie go wymodelować, co nie jest dużym osiągnięciem. Podobnie słuchawka jest czerwona z pomarańczowym akcentem, co też według mnie pasuje. Kanał cały czas powoli się rozwija, nawet bez tego stylu graficznego. Na przykład bardziej teraz patrzę na moje playlisty, są filmy aktualne, nieaktualne. Jest film, który wyjaśnia moje ogólne zrozumienie fabuły. Staram się też, żeby każdy film był zrozumiały, więc przepisuję każdy szkic 10 razy, a potem dorzucam też infografikę na koniec. Nie mam jakichś konkretnych wizji na przyszłość, ale na pewno chcę rozwinąć obecny styl graficzny w następnych miesiącach. I chcę zacząć nadrabiać parę serii, z którymi jestem do tyłu. Też robię ten grafik odcinków i chcę, żeby w każdym miesiącu było spójnie i różnorodnie. Nie jestem w stanie teraz stwierdzić, jak to wszystko pójdzie, ale na dzisiaj dziękuję wam za oglądanie. Fajnie jest zrobić coś takiego po dłuższym czasie, fajnie było też wrócić do Tiafa. Przypomniałem sobie sporo ciekawych rzeczy, które miały się w tym fangamie wydarzyć. W następnym odcinku zajmę się już końcówką Tillerlandu. Przejdę Custom Hour, porozmawiając trochę na temat fabuły. Zapraszam was też do obejrzenia innych fangame'ów na moim kanale. Gram raczej w te, które mi się podobają, więc będę je polecał. Fangamey są dziwne, bo często mają bardzo mało wyświetlenia, a często mają niemożliwie duże. Fredbear's Fright ma ponad 100 000. Zapraszam do obejrzenia tego filmiku.